Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Jest Ikendzi, jest Tutu. Jest godzina, która? 6:50. Na 10:07. W dzisiejszym vlogu myślę, że już całe ogrodzenie z tej strony będzie gotowe. Chłopaki przyjdą o 7:30 i zaczną to robić. Po południu, o godzinie 2, będziemy spotkać się z naszym... Czego na mnie szczekasz? To ja cię przecież z doła wyciągnąłem. To jesteś ty. No. O godzinie 2 jedziemy spotkać się z naszym podwykonawcą. Jak wiecie, wczoraj byli tutaj ludzie, razem z nim przesunęli termin z ugody o 1 dzień, bo brakowało mu 10 000 do kwoty, która była umówiona. Ale obiecali z rodziny ludzie od niego, że pomogą te 10 000 mu uzbierać i że dzisiaj zostanie przekazane tyle, ile zostało ustalone. Zobaczymy o godzinie 2. Ja w międzyczasie, teraz od rana, usiądę sobie do laptopa i pomontuję filmy dla Was. Bo mam małe zaległości, jeżeli chodzi o montaż. Karta jest prawie pełna w GoPro. Będzie sobie wziął kawałek bambusa z płota obcięty i będę się teraz kłócić o ten kawałek. Tyle tego tam leży, ale akurat ten jest najfajniejszy. Rodzeństwo. No co tam? Dobra, zostańcie sobie na dworzu, ja idę do środka, usiąść sobie przy stole, wziąć laptopa i montować. No i nie było mnie dosłownie chwilę, pojechałem po pieczywo dla chłopaków. Witam serdecznie. A tutaj pani kierownik, tam publika. Nasz kapitan barangaju obiecał wczoraj, że mają długą drabinę, że przyjadą i pomogą nam z tym drzewem, z tymi gałęziami, które są nad drogą. I proszę bardzo, jak to ładnie wszystko idzie. Obiecali, że przyjadą? No i są. I bez windy, bez niczego udaje się to drzewo wykarczować. Zobaczymy, czy uda się z nimi tak porozmawiać, żeby obcięli całą koronę tego drzewa, żeby zostało samo drzewo po prostu do obalenia. Byłoby optymalnie, jakby udało się rozebrać całą koronę. Kupiłem więcej chleba, bo Arne zadzwoniła, że jest kapitan. Kapitan Kinki. Jak się wstydzi? Nie ma parcia na szkło Pinki. No i pięknie panom idzie. Już prawie całe drzewo jest ogołocone, bo jak już się to drzewo ogołoci, to już je się powrzewróci tutaj w tą stronę. Jak piły spalinowe wrócą z naprawy, z serwisu. 2 oddałem do serwisu, jak wiecie. I jeszcze zamówiłem jedną nową. Także ogarnie się to. No i będzie piękny podjazd. Już można zamawiać na dniach, dzisiaj albo jutro, Foxtail Palm. One wychodzą tanio, to jest tam 90-100 peso za sadzonkę, taką 30 cm. Nasadzi się je obok płotu. Płot będzie zaimpregnowany, polakierowany i zaczniemy powoli myśleć o zagospodarowaniu tego terenu, jeżeli chodzi o zieleń na przyszłość. Tak jak wspominałem, ta palma Foxtail Palm, ona rośnie szybko, 80 cm nawet do metra rocznie, osiągnie wysokość 6-8 metrów. Także to jest najlepsze rozwiązanie dla nas ze względu takiego, że szybko estetyka będzie. 5 lat i już będzie ładnie, jeżeli się przyjmą w ziemi. A poza tym one nie mają żadnych owoców, nic z nich nie spada. Nie będzie zagrożeniem ani dla ludzi, którzy tam pod nimi chodzili, ani dla samochodów, co jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o kapitana i o pracę, którą wykonują,
to wczoraj, jak przyjechali, nie dali ceny, bo powiedzieli, że to jest datek dla barangaju, że to po prostu pieniądze idą do barangaju, a nie do pracowników, co pracownicy w barangaju. Ale rozmawiałem z żoną, ile możemy im dać, bo jak wiadomo, lepiej mieć kapitana po swojej stronie, a wtedy niech cały świat się walnie, ludzie gadają co chcą. Jeżeli kapitan jest po naszej stronie, to kapitan wszystkie spory w społeczeństwie lokalnym po prostu będzie bronił nas poniekąd, jeżeli by coś było w przyszłości. Także za te kilka godzin pracy, jak oni tutaj są, damy 2000 datku dla barangaju. Jest to bardzo uczciwa opłata, delikatnie przepłacona, bo tak jak pracownicy zarabiają około 500 peso dziennie, tutaj jest kilka godzin, jest ich 3, kapitan, chłopak na drzewie i jeszcze jeden, którzy tutaj pracują z liną, oplatają ją od drzewa, żeby te gałęzie nie spadały swobodnie, tylko w kontrolowany sposób po prostu były zsuwane na linię, jak widzicie. Ogrodzenie bambusowe, które się bałem, że coś na nie spadnie i zostanie zniszczone, jest w całości. Nic się nie stało. Jakbyś połamał poprzeczki, to nie ma z tym problemu. Gorzej było, jakby się jakiś słup rozwalił, no bo wtedy trzeba było go obkopać, rozbić ten beton, który tam jest i wstawić po prostu nowy słup. Wymagałoby to trochę więcej pracy, ale dałoby się to też zrobić. Także wrócą piły z naprawy, zetnie się ten machoń, wypali się go i cała lewa część działki będzie z mahoniu oczyszczona. Ale tu będzie pięknie. Ta druga strona działki, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie mamy swoje projekty tutaj na głowie, jak widzicie. Ale tak jak rozmawiałem z ciocią, ja jestem gotowy wziąć na siebie tą odpowiedzialność, po prostu coś tego typu, tylko że już samemu, jak będziemy mieli ogarnięte swoje sprawy, pobudować te unity też na wynajem, zrobić z tego takie mały resort, mały ośrodek. Mówiłem, że cała rodzina mogłaby z tego czerpać korzyści. Ziemia jest cioci, jeżeli ciocia nie ma gotówki, każdy z rodzeństwa, każdy, kto ma po prostu kapitał, zebrać te 300 000 peso na wybudowanie czegoś takiego, jak my tutaj zaczęliśmy budować. Tylko jak ja to zrobię, to po prostu się w tym budżecie na spokojnie zmieszczę i jeszcze zostanie, jak policzyłem. Nie wiem, jeden wujek ma 150 000, drugi wujek ma 150 000, ja to buduję. Nie biorę za to żadnych pieniędzy, że ja to buduję, że ja to przypilnuję. Podczas budowy z pomocnikami płacimy tylko pomocnikom. A potem, jak będzie okres wynajmu, uczciwie po prostu dzielimy się zyskiem, jako że jestem na miejscu, jako że ja to wszystko ogarniam od strony logistycznej i tak dalej. Czy 50-50, czy w jakiś sposób, żeby oni mieli zwrot z inwestycji i żebyśmy my też coś zarabiali. Ale to jest po prostu plan możliwy na przyszłość. Rose jest już po cieczce, ale przezorny zawsze ubezpieczony, już się psy nią nie interesują. Jeszcze chodzi sobie w majtkach. A dosłownie niebawem, jak za tydzień czasu, bodajże 11 czy 12, Rosie ma umówioną kastrację u weterynarza i wtedy ten problem mamy z głowy. Tam w tle zobaczyłem, że zaraz z nimi rozmawialiśmy, chłopaków z resortu z Lazy Beach Club. Pracownicy to są mili ludzie, tylko właściciele są tacy, jacy są. Betonują słupy graniczne naszej działki, żeby były lepiej widoczne, bo tam przy wodzie to je podmywało, zaspawało, ziemię na nie nanosiło, więc wynoszą je trochę w górę, żeby to było lepiej widać. I jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy ze chłopakami z Lazy Beach Club właśnie, co pracują tam. Jak jest kapitan barangaju, to poruszymy z nim kwestię dojazdu tej drogi do działki sąsiadów, tego terenu spornego, żeby kapitan też był w to zaangażowany. Może on pójdzie porozmawiać z ludźmi z resortu, że to tak powinno być. Zobaczymy. A tutaj moringa. A tutaj moringa, która będzie dzisiaj o 12. The Tree of Life. Vitamin K to help your blood healthy. Dodają to do takich polewajek, takich jakby sup z kurczakiem, z ziemniakiem, z papają. Do wszystkiego można moringę dodać i bardzo dobrze moringę po prostu spożywać. W Europie jest dość droga, jeżeli chodzi o prawdziwą moringę jako suplement. No i drzewo już mam pięknie ogołocone, teraz tylko uprzątnąć działkę. Teraz siedzimy sobie z kapitanem i z chłopakami przy coli, przy ciastku, rozmawiamy. No teraz już drzewo nie będzie problemem, teraz już da się je elegancko obalić w stronę działki, wypalić ostatni pieniek i mamy temat mahoniu z głowy na ten rok. W przyszłym roku
Zostanie tylko te kilka drzew tutaj do wycięcia, bo tutaj będzie stał taki bambusowy domek do siedzenia. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Wkleję wam tutaj zdjęcie, jak nie zapomnę podczas montażu, o co nam chodzi. Bambusowy domek z dachem z nipy, tym tradycyjnym z trawy. Dwie ławki albo ławki w kształcie litery U i po środku stół, żeby jak przyjdą do nas goście czy rodzina, to można było po prostu gdzieś usiąść i zjeść, czy nawet nasze posiłki. Będziemy sobie wtedy jedli na zewnątrz w tym, będzie fajnie, bryza, elegancko. Oj, Mark nie będzie miał dobrej renomy, tak wszyscy widzą, tak jest jeszcze jedna osoba, też miała z nim problemy. Przeszedł się kapitan, wszyscy po tym jego dziele. No i co? Opinia będzie szła. Ale to nie jest mój problem, to jest jego problem. Trzeba chłopakom zapłacić i można się brać do pracy. No i chyba polubiliśmy się z kapitanem, bo jak ścieli drzewo, zaczęli się brać za gałęzie. Mówię, że spoko, ogarniemy sobie temat. Mamy pomocników, że ja to z nimi ogarnę. Przyjęliśmy prawie godzinę czasu na coli, na ciastku, porozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. O tym naszym problemie z tą strukturą, o naszym wykonawcy, jak wiecie. No i chwilę po 11 zebrałem się, żeby samemu zacząć sprzątać gałęzie, bo mówię, że przecież mamy spotkanie dzisiaj. O godzinie 1 się okazało, że powiedział, że przełożyli spotkanie. Kapitan będzie na tym spotkaniu nasz tak samo. Z naszym wykonawcą, z Markiem. No i mówię, że ja przepraszam, ale ja muszę wstać, bo ja muszę posprzątać tutaj podjazd, bo jakoś musimy wyjechać, żeby dojechać na to spotkanie w Barangaju. No i chłopaki bardzo wzięli się do pracy i mi pomagają. A w sumie to ja im pomagam, bo ich jest dwóch, a ja jestem jeden. Tak jak wspominaliśmy, daliśmy im 2000 peso, daliśmy je do ręki kapitana, a kapitan przekazał je dalej temu chłopakowi, co chodził po drzewie, co ścinał te gałęzie, co podejmował największe ryzyko, ale i tak cała ta wpłata idzie jako forma datku po prostu do Barangaju. Jak oni to rozdysponują między sobą, to jest w ich zakresie indywidualnym i prywatnym. Ale wydaje mi się, że mamy dobrą relację z kapitanem zbudowaną. Dużo też Ernestine rozmawiała o rodzinie właśnie. Kapitan wspomina, że jak był nastolatkiem, dochodził na dyskoteki, tam gdzie wujek Aldrin ma dom, do starego domu dziadków. No generalnie wszyscy tutaj byli, już dobrze mnie znają. W zeszłym roku też okazało się, że pomagali mi ścinać te drzewa, które były w zeszłym roku. Także zawsze w sytuacji, która jest zła, da się znaleźć jakiś plus. Bo cała sytuacja z ścinaniem tego drzewa przez kapitana Barangaju została sprowokowana tym, ale mi czoło spływa pot mi spływa z czoła i na okularach jest. Cała sytuacja z kapitanem została sprowokowana tym, że wczoraj Mark się nie pojawił w wyznaczonym terminie z pieniędzmi i przyjechali potem, jak wiecie, wziął kapitana są mój wujka, bo prawdopodobnie bał się, że po prostu na niego hulnę ja, że znowu zmarnował godzinę mojego życia. Czekając na niego, on się nie stawił i nie poinformował sekretariatu, że go nie będzie. No ale dzięki temu, że przyjechał wczoraj kapitan, porozmawialiśmy z kapitanem odnośnie naszego problemu, odnośnie naszego drzewa. Normalnie, oficjalnie powinniśmy złożyć pismo urzędowe do Proselco, do firmy, która zarządza tutaj elektryką, liniami elektrycznymi wysokiego napięcia na wyspie. Oni powinni przyjechać z dźwigiem i ścinać to drzewo. Długi proces urzędowy, byśmy czekali nie wiadomo ile. Ale porozmawialiśmy z kapitanem i kapitan powiedział, że nie ma problemu. Nie dał ceny, mówi, że tylko donation for Barangay. Także dzięki temu, że wczoraj nie dostaliśmy pieniędzy od Marka, dostaniemy je dzisiaj. Mieliśmy okazję lepiej poznać kapitana naszego Barangaju, spędzić z nim trochę czasu, porozmawiać. Jestem pozytywny co do tego. Wydaje mi się, że trochę też my źle oceniliśmy kapitana naszego Barangaju. Bo nasz barangaj jest generalnie ubogim barangajem. W porównaniu do Gabajanu, gdzie mają tą piękne biuro, kapitan wchodzą w t-shirtach, nadrukowanych, barangaj i tak dalej. Nasz kapitan mieszka w takim domku. Jak zacząłem ten dom, mówię, że chyba na kapitana powinni wybrać kogoś, kto osiągnął jakiś sukces w życiu, ma jakiś dom ładnie wyglądający i wszystko. A widać, że kapitan też mu się jakoś specjalnie nie przelewa. Ma dom wyższy niż większość, jeżeli chodzi o standard, niż większość tej lokalnej ludności, ale mimo wszystko nie jest to jakiś bardzo ładny, bardzo dbany dom. Także musiał zostać wybrany na podstawie czegoś innego, może po prostu jakiejś mądrości życiowej albo tego, że jest tutaj znany i szanowany. Miałem pewne obawy co do kapitana naszego. Jak była sytuacja z tym gościem, który chciał do mnie startować, mama mówiła, że jedźmy do kapitana Barangaju, zgłośmy to do niego. Powiedzieliśmy, że nie, bo tutaj mały Barangaj, zaraz pójdą ploty i może sytuacja się tylko zaognić, że lepiej pojechać na policję, napisać raport, który
nie będzie miał żadnych konsekwencji na razie. Do czasu, jeżeli by zrobił coś innego głupiego ten chłopak. I tej sprawy nie zgłaszaliśmy, bo baliśmy się po prostu, że nasz kapitan nie jest takim mężem zaufania, że po prostu rozpowie to wszystko i będzie to szło jakimś innym torem, nad którym my nie będziemy mieli kontroli całkowicie. No ale kapitan jest w porządku, wydaje się po dzisiaj. Normalny taki chłop. Kończą chłopaki sprzątać to drzewo. Teraz już będzie łatwizna, żeby je obalić. Ale tu jest przestrzeni. Ile teraz słońca tam jest na tą lampę stojącą na ulicy, będzie elegancko. I na nasz wjazd, jak się więcej paneli solarnych tam założy z jakimiś lampkami, będzie pięknie. To już raczej nie w tym roku, ale w przyszłym roku trzeba zamówić te kilka wywrotek z jakimś drobnym kamieniem i podrównać tą działkę. Jakby tutaj było wszędzie ładnie, a nie tak jak jest teraz, no ale to po budowie to jest jak jest po prostu. To jest plan na później, to nie jest w ogóle zaplanowane, czy się zrobi jakiś z obrzeżami podjazd, z czego. Nie jest to do końca zaplanowane na ten moment. Wszystko jest kwestią po prostu czasu i małą łyżeczką cały czas powolutku do przodu, a nie wybiegać tak daleko w przód. Jest co robić obecnie. No więc wydaje się, że ostatecznie to dziś jest ten dzień. Skoro wczoraj był tutaj z przedstawicielem, nasz podwykonawca, pieniądze powinny być wczoraj, ale brakowało mu 10 tysięcy do kwoty 100 tysięcy. Ale był z przedstawicielem z rodziny, więc ktoś inny dał za niego słowo, że to dzisiaj. I właśnie zbieramy się z małżonką i jedziemy po pieniądze. Zobaczymy, jak to się skończy. Sam jestem ciekaw, a domyślam się, że wielu moich widzów tak samo. Bo wielu ludzi wątpiło od samego początku, że tutaj nikt nie wygrał takiej sprawy. Ale no za chwilę zobaczymy, jak to po prostu będzie w przypadku naszej sprawy. I czy uda się to załatwić dzisiaj. Jak dzisiaj się uda załatwić, to mamy, tak jak powtarzałem, 66% sukcesu. 66% kwoty trafi w nasze ręce. A chłopaki w tym czasie będą kończyli ogrodzenie. Już jest wszystko ładnie uprzątnięte, można kontynuować ogrodzenie. No i proszę Państwa, wychodzimy. Nasz kapitan przywiózł go na motocyklu, siedział z nim z tyłu. 66% sukcesu. 66% sukcesu. 100 tysięcy peso w gotówce zostało Cię przekazane. I został podpisany kolejny dokument, bardziej szczegółowy, jeżeli chodzi o daty, ze spłatą brakujących 50 tysięcy. Oh my god. It's so long. Can we go to Lazi or you want to go home? We can go to Lazi. Open it. See, bitch. Witos się zgadza. It's my money. It's yours money. You know, let's buy materials. Huh? Let's buy materials. For what? I give for the secretary. It's not allowed, but I said it's just between us. Because she's been really helpful with everything. No także nasz kapitan był bardzo pomocny. Wszystko jest ustalone, jeżeli chodzi o spłatę reszty kwoty. Jest to rozłożone do 4 czerwca. Także ma bardzo dużo czasu, żeby już go nie cisnąć bardziej. Wydaje się, że mamy tą sprawę z głowy. Tak się wydaje. Ale zobaczymy właśnie, jak zostanie cała kwota uregulowana. Ale na dzisiejszy 100 tysięcy w gotówce to i tak jest ogromny sukces. To jest ogromny sukces po prostu. A teraz jedziemy do Lazji. Jak widzicie po kolorze mojej skóry, zbliża się zachód słońca. Słońce powoli chowa się za horyzontem.
Także już koniec dnia pracy, ale to tło jest piękne. Oj, czas na podsumowanie i zamknięcie tego vlogu dzisiaj. Jak wiecie, udało się ogołocić ten machoń. Jest gotowy do obalenia w tą stronę na działkę. Zawiesi się linkę, natnie się go i się go pociągnie. Tu była wielka sterta liści mahoniowych, które właśnie wypalają się. Zostało może z 20% tego, co było. Tam na stercie leży drewno, które zawieźli do wujka Aldrina. Wykorzysta je na fiestę, na robienie leczona po prostu. Jeżeli chodzi o płot, mamy temat prawie skończony i zamknięty. Część płotu jest zaimpregnowana na 2 razy, bo sztachety były impregnowane wcześniej. Jak ścinali drzewo, to chłopaki nie mogli tutaj pracować ze względu na bezpieczeństwo, więc impregnowali od tamtej strony. Wiedzą, co mają zaimpregnowane. Pozostaje to polakierować. Pozostaje ogarnąć tutaj kwestię tego przewodu, tej rurki z wodą, skrócić ją, wkopać w ziemię i zostawić na amen. Może już jutro pojadę po lakier naturalny i zaczniemy lakierować płot. Tamta strona jest gotowa na 2 razy, jest poobcinana już na równo. Tam można już polakierować. Trzeba będzie kupić marine epoksy, epoksyt morski. Od góry jak jest bambus ścięty, wysmaruje się trochę epoksydem i przyklei się gruby Hardy Flex, żeby tu w środek nie wchodziła woda i nie stała tam woda, bo to szybko zniszczy ten płot. Płot prezentuje się bardzo ładnie, jak na warunki filipińskie jestem zadowolony. Wiadomo, mówiłem, on nie będzie idealnie równy, idealnie wypionowane wszystkie sztachety i tak dalej, no bo bambus rządzi się swoimi prawami. Wszystko powiązane na żyłkę, tak jak mówiłem, wpust, przewiercone. Z jednej strony wpust, z drugiej dochodzi. No tu się trochę przekręcił i opuścił, ale to się wyprostuje. Z jednej strony wpust na przemiennie, wpust tu, wpust tam, a tutaj do czoła po prostu docięte, wyprofilowane bambusy. Także proszę Państwa, dzisiaj był bardzo dobry dzień. Bardzo dobry dzień, że udało się pozbyć tego drzewa. Jeszcze nie finalnie, ale to co najgorsze, tą gałąź, która była nad drogą, udało się jej pozbyć, udało się nie zniszczyć płotu, który już był przygotowany do montowania sztachet, nic na niego nie spadło, nie połamało. Jest to bardzo dobra informacja. Jak był właśnie połamany słup bambusowy, to był problem, trzeba było wykupywać, dodatkowa praca, a tak się udało bez szkód. Obalić też się go uda bez szkód. Pieniądze od naszego podwykonawcy wpłynęły, 66%, jak dobrze wiecie. Także no, bardzo dobry dzień. Jeszcze trochę z kapitanem naszego barangaju dzisiaj spędziliśmy czasu, pogadaliśmy, ale jestem, że on chyba też nas trochę badał, że jak właśnie chodzą jakieś plotki o mnie, o nas, to że po prostu ma swoją opinię i wydaje mi się, że kapitan zawsze będzie po prostu po naszej stronie, jeżeli jakiegoś nie wykreujemy problemu, jakiegoś absurdalnego po prostu. Co tu za ghost się wynurza z sypialni? A tu się chowa. Gdzie masz brata? Gdzie jest Kenji? Dawno go nie widziałem. Gdzie on polas? Chodź do środka tu. No wchodź do środka, nie krępuj się. Busing! Ah, he's sitting there. Tu go widzę. Widzicie go? Spróbujemy go sięgnąć i kończymy ten vlog. Najmłodszy członek rodziny.
Tu cię złapę. Chodź. Chodź, malucho. Puść. Pussy, leave him, Pussy. No co tam, bossing? Come, Pussy. Zobacz, bossing, jaki ładny zachód słońca mamy. Hold. Hold, baby, hold. Hold what? Simba. Ah, Savanya, Pari, Baba, Vanya. The tummy is so big, you get free food. Free access to food. You need to deworm. But his eyes are fine now. This is our GGB. Auntie Rosie. His eyes are fine. So beautiful cat. Oh, my husband. So handsome. Dobrze, kończymy ten vlog. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje, za wszystkie interakcje, za podbijanie. Ow! Zapraszam do dalszego oglądania, do lajkowania i komentowania shortów, żeby one się niosły, bo one generują zasięg, one generują nowych widzów. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Pora na odpoczynek.